Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Poco zaprezentowało ostatnio wiele ciekawych urządzeń i jednym z nich jest także Poco Pad X1, na którego recenzję dzisiaj Was zapraszam. O akcesoriach będziemy sobie jeszcze mówić, bo mamy wszystkie dostępne, natomiast zaczniemy sobie od wyglądu samego tableta. I muszę przyznać, że jest on naprawdę ładny. O ile tablety są nudne same z siebie, no bo tutaj wygląd się zbytnio nie zmienia, to Poco Pad X1 jest po prostu poprawny. Najważniejsze grubość 6,18 mm, więc nie jest to tablet, który jest w jakiś sposób masywnych rozmiarów. Waga 500 gramów i rozmiar ekranu 11,2 cala. Powoduje to, że jest to urządzenie moim zdaniem bardzo optymalne do takiej codziennej pracy. Nie zmęczy Was nawet trzymanie go w ręku podczas oglądania serialu na Netflixie w łóżku, nie zmęczy Was trzymanie go w ręku, kiedy czytacie sobie gazetę w autobusie, więc po prostu uważam, że raz, że jest dobrze wyważony, a dwa, że ta waga jest taka graniczna, jeśli chodzi o optymalne i wygodne użytkowanie. Grubość ramek jest dostosowana do dzisiejszych standardów, nie ma tutaj żadnych wynalazków, po prostu tablet jak tablet. Występuje on w dwóch kolorach, niebieskim oraz szarym. My mamy tą wersję szarą, zależy jak na nią pada światło, czasami wpada troszeczkę w czarny, natomiast jest to kolor szary, który ma fajny dodatek w postaci złotej wyspy aparatów. Fajnie to współgra kolorystycznie, jest jakimś tam delikatnym przełamaniem tego tyłu i nie jest aż takie nudne. Natomiast nie to najważniejsze jest w tablecie, bo i tak zapakujemy go zaraz w case'a. Ekran 11,2 cala, tak jak już powiedziałem, natomiast Poco nie szczędziło na ekranie i mamy tutaj ekran 3.2K, czyli rozdzielczość znacznie wyższą i znacznie lepszą do pracy, chociażby jeśli chodzi o precyzyjne rysunki czy czytanie treści. Gęstość pikseli na poziomie 345 pozwala nam oglądać te treści bez konieczności łapania pikseli czy postrzępionych krawędzi i to jest duży komfort, szczególnie w tej półce cenowej. Oczywiście mamy tutaj pokrycie barwowe DCI-P3, to jest ważne dla osób, które na przykład korzystają z tabletów do rysowania czy montażu wideo, no i maksymalna jasność to 800 nitów, więc nawet w jasny dzień jesteście w stanie sporo na tym tablecie zobaczyć, no i kolory się także nie załamują, więc nawet jeśli patrzycie na niego pod kątem, niezależnie czy używacie go w pionie czy w poziomie, rozmieszczenie barwowe jest równomierne, no i oczywiście jest także wsparcie HDR-u i Dolby Vision. Jeśli chodzi o proporcje ekranu, mamy tutaj proporcję 3:2, czyli taki klasyk, jeśli chodzi o tablety. Wiem też, że część osób używa tabletów do sportu i gotowania. Często też korzystamy z tabletów w łazience. I tutaj taki mały dodatek, jest tutaj także obsługa mokrymi dłońmi, więc nawet kiedy gotujecie, przewijacie jakiś przepis, czy oglądacie serial w wannie i tak dalej, bez problemu obsłużycie ten tablet i nie będzie tutaj żadnych misklików. Jeśli chodzi o specyfikację, Snapdragon 7 Plus generacji trzeciej, mamy 8 GB RAMu i 512 GB na nasze dane. To jest wersja tabletu, którą my dostaliśmy do testów. Wiem też, że jest wersja 128 GB na dane i tutaj szybka różnica pomiędzy tymi wersjami. 128 to jest UFS 3.1, natomiast jeśli chcecie mieć wyższą prędkość, no to kupujecie 512, bo tam jest UFS 4.0. Jeśli chodzi o RAM, jest to oczywiście LPDDR5X, czyli w tej chwili jedna z najlepszych kości, jaką możemy spotkać w urządzeniach mobilnych. Szkoda tylko, że 8 GB RAMu, tutaj duże zaskoczenie, bo można było spokojnie dorzucić tutaj 16, byłoby trochę bardziej optymalnie, szczególnie pod multitasking i troszeczkę cięższe zadania, natomiast i tak tablet daje sobie świetnie radę. Mamy tutaj nakładkę HyperOS 2, która jest oczywiście wspomagana Hyper AI, macie tutaj dostęp do wszystkich wspomagaczy, które mogą Wam się przydać do pracy na tablecie. Mówię tutaj o na przykład szybkich tłumaczeniach, robieniu notatek, streszczaniu rzeczy. No wiadomo, jak to w 2025 roku w urządzeniach mobilnych. Działanie samego tabletu oceniam bardzo dobrze. 144 Hz podbijają nam wrażenia płynności z użytkowania, natomiast samo oglądanie seriali, korzystanie z internetu, granie w gry jest tutaj po prostu przyjemne i płynne. Podczas normalnego użytkowania nie zdarzyło mi się tego tabletu ani przegrzać, ani zawiesić, więc możecie być pewni, że wszystkie podstawowe zadania zrobicie tutaj bez problemu. Nawet bardziej zaawansowane też nie będą problemem, jeśli chodzi o takie syntetyczne testy w Antutu. Ponad 1 700 000 punktów, co naprawdę pokazuje, że ten tablet ma dobrą moc obliczeniową. Nakładka HyperOS 2 pozwala nam także w tej chwili na komunikację z telefonami komórkowymi. Mamy możliwość przerzucenia ekranu telefonu komórkowego na tablet, mamy możliwość kontynuacji pracy, mamy po prostu pełne wsparcie ekosystemu. To jest fajne, jeśli pracujecie na telefonie, kontynuujecie coś na tablecie i odwrotnie, jesteście w stanie przerzucać sobie wygodnie te pliki, jesteście w stanie kontynuować swoją pracę na innym urządzeniu. Fajnie, że tablety z Androidem w końcu dorosły do tego i jakby dorównały iPadowi, który akurat jeśli chodzi o ekosystem, zawsze był liderem. Bateria 8850 mAh. Mamy tutaj szybkie ładowanie 45 W, które przekłada się na to, że będziecie mieć około pół baterii po około 30-40 minutach ładowania. Jeśli chodzi o korzystanie na ekranie, producent mówi o 20 godzinach, ja bardziej skłaniałbym się raczej do 10-12, co i tak jak na tablet jest bardzo dobrym wynikiem. No i to szybkie ładowanie, może nie najszybsze, ale wystarczające do tego, żeby szybko uzupełnić energię na cały dzień.
Jeśli już przy korzystaniu jesteśmy, mamy oczywiście wsparcie także dla Dolby Atmos. Tutaj mamy 4 głośniki na lewej i prawej krawędzi, korzystając z tabletu w trybie poziomym. I ten dźwięk jest naprawdę przyjemny. Spokojnie możecie oglądać sobie tutaj treści multimedialne z wbudowanych głośników, nie będzie Was to zbytnio kłuło w uszy. Jeśli chodzi o port USB, mamy tutaj USB 3.2, czyli mamy tutaj transmisję danych do 5 gigabitów, no i to też pozwala nam na szybkie kopiowanie danych na tablet, a także z tabletu. Przejdę teraz do tych akcesoriów, dlatego że to pozwala rozbudować ten tablet i od razu Wam powiem, że X1 nie jest na chwilę obecną dostępny jeszcze w Polsce. Nie wiem, czy będzie, dlatego że nie mamy takich informacji, natomiast jeśli chodzi o akcesoria, to z dostępnością jest jeszcze ciężej, dlatego że nawet nie znalazłem wszystkich oficjalnych cen europejskich, więc jeśli podaję Wam jakąś cenę, to jeśli ona była w Europie, no to jest europejska, natomiast jest jedna klawiatura, która była po prostu wzięta z AliExpress. Zaczynam od floating keyboarda, czyli najbardziej wypasionej klawiatury, która zamienia tego tableta tak naprawdę w laptopa. Macie tutaj zawias, który pozwala na regulację od 0 do 124 stopni. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy ja wygnę ten ekran na maksa, czyli w takiej pozycji, on jest dla mnie jeszcze trochę za mało wygięty. Ja lubię pracować na bardziej wychylonym ekranie, natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia. Jak na kompaktowe rozmiary i wszystko, co tutaj mamy, uważam, że i tak ten case jest bardzo praktyczny. Waży 590 gramów, więc tak naprawdę taki zestaw to są już okolice ponad kilograma i musicie brać to pod uwagę, że robi się wtedy troszeczkę ciężej. Natomiast macie tutaj wystarczających rozmiarów klawiaturę do wygodnej pracy. Skok klawiszy jest bardzo dobry, nie jest to klawiatura, gdzie nie czujecie przycisków, one mają bardzo fajny, wyczuwalny skok, no i przede wszystkim wygoda tego pisania jest porównywalna z regularną klawiaturą w laptopie. Do tego mały touchpad na dole do korzystania z funkcji multitaskingu, z funkcji myszki, jeśli macie taką potrzebę, no i oczywiście w momencie, kiedy kończycie pracę, zamykacie ten case jak laptopa, no i macie tak naprawdę, tablet z bardzo dobrą klawiaturą. Natomiast, tak jak sobie tutaj zapisałem, znalazłem tą klawiaturę w cenie 600 zł, więc dość drogo i to jest cena, która nie jest w żaden sposób potwierdzona w Polsce, to jest po prostu coś, co znalazłem w internecie. Lecę dalej z akcesoriami. Jeśli nie chcecie wydawać takich pieniędzy na floating klawiaturę, to możecie kupić po prostu klawiaturę, która jest też oczywiście case'em. Nie macie wtedy touchpada, macie dokładnie ten sam rozmiar klawiatury i ten sam skok klawiszy, więc jeśli chodzi o wygodę pisania, jest super. Dla osób, które więcej piszą tekstów, które korzystają z czatów, komunikatorów, ta klawiatura będzie w zupełności wystarczająca. Nie potrzebujecie touchpada, wystarczy Wam takie zgięcie ekranu, no to jest super do pracy i ona już kosztuje w okolicach 250 zł. Więc uważam, że jedna z bardziej opłacalnych w ogóle klawiatur tabletowych, jeśli chodzi o oryginalne akcesoria od producentów. No i jeszcze coś najbardziej ekonomicznego, czyli po prostu zwykły taki smart cover, który pozwala Wam na odpowiednie jego zgięcie i ustawienie tabletu do na przykład właśnie oglądania przepisów, filmów i tak dalej. To jest po prostu zwykły case. Tutaj nie macie już klawiatury, ale on też jest najtańszy z tego całego zestawienia. To, co jeszcze warto dokupić, to rysik, jeśli oczywiście wykorzystacie jego potencjał. Natomiast 249 zł, 8192 punkty nacisku i 3 przyciski funkcyjne, więc naprawdę fajnie to działa. Możecie w wygodny sposób robić zrzuty ekranów, fragmenty zrzuty ekranów, zaznaczać sobie to, pisać po ekranie, pisać po dokumentach, podpisywać dokumenty, no i w wygodny sposób kładziecie go na górnej krawędzi i on się wtedy ładuje. Super sprawa, uważam, że za 249 zł zdecydowanie warto, nawet do podpisywania podstawowych dokumentów. To jest fajne i myślę, że prawie że niezbędne akcesorium, szczególnie, że macie wygodny sposób, gdzie go zamocować i na 90% nie zgubicie go, jeśli będziecie pilnować, żeby on był cały czas przyczepiony do krawędzi. Na końcu jeszcze aparat, o ile kogoś w ogóle interesuje aparat w tablecie. Oczko 13-megapikselowe z tyłu i 8 megapikseli z przodu. W zupełności wystarczające do robienia skanów dokumentów, nie róbmy zdjęć tabletami, proszę, i 8 megapikseli przednia kamera do prowadzenia wideokonferencji. W zupełności wystarczające parametry do tego typu urządzenia. Podsumowując, generalnie uważam, że fajny tablet z Androidem, konkurent spokojnie, myślę, że iPada i spokojnie też innych tabletów z Androidem. Z takich rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, błyszczący ekran. Jednak matowe ekrany są w tabletach trochę bardziej w tej chwili pożądane i po prostu dają większe spektrum możliwości, takiej bardziej naturalności podczas chociażby pisania. Natomiast jeśli ktoś szuka właśnie tabletu do multimediów, do tak naprawdę wszystkiego, co można robić na tablecie i ma pomysł, jak wykorzystać to urządzenie, no to jest to naprawdę fajna propozycja, no i przede wszystkim niedroga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Oczywiście linki znajdziecie w opisie, nazwy akcesoriów też Wam wypiszemy w opisie, a dla Was zostawiam sekcję komentarzy. Podyskutujmy o nowościach Poco, podyskutujmy o tabletach, a my widzimy się już niedługo w następnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!